Cześć. Tam się zdejmę rękawiczkę. Ja schowam trochę ręce do kieszeni, tak, bo aura troszeczkę jest połowa listopada. Tak. Zimno. Zimno. Ale prace budowlane mogą trwać. Mogą trwać. Mamy do tego maszyny. Tak. Mamy mało tego. Mamy plac, tak zwane takie pobojowisko tutaj. Plac manewrowy, gdzie oczywiście każdy może do nas przyjechać i realnie na własnej skórze doświadczyć, jak pracują tym razem koparki marki Lovol. Tak, marka Lovol pochodząca z Chin, chińskie koparki, ale z podzespołami znanymi z polskiego rynku. Właśnie, bo te koparki konstrukcyjnie jakże zwarte, jakże ergonomiczne, dopasowane już tutaj do naszego rynku, ale tak jak słusznie wspomniałeś, oparte już na wielu znanych podzespołach uznanych producentów. Silnik Yanmar, pompa Nachi japońska, silnik obrotu Danfoss. Czyli tak naprawdę, jak ja to powiem, te serca trudno określić, że jedno narzędzie, jedna maszyna może mieć kilka serc, ale są to bardzo istotne elementy wchodzące w skład danej maszyny, które mają wpływ na jej dobre funkcjonowanie i długowieczną pracę. Tak, no tutaj Chińczycy zadbali o to, żeby przystosować jak najlepiej te maszyny do potrzeb klientów w Europie. Zadbali o normę emisji spalin, wstawili tutaj silniki Yanmara. Po jakichś tam konsultacjach, informacjach zwrotnych też pewnie wywnioskowali, że dla klientów w Europie ważne są te podzespoły, minimalna awaryjność tego typu maszyn. W związku z tym mamy chińską maszynę, ale z jakże fajnymi podzespołami uznanych producentów. Dokładnie tak. Mamy 3 de facto modele. Tak. Zresztą przejdziemy w nieco szczegółach, powiemy o każdej z nich. Natomiast tutaj mamy wersje różne, kabinowe, bezkabinowe, mniejsze, większe. Na co zwrócić uwagę podczas wyboru maszyny? Wersja bezkabinowa, bo od niej można zacząć. Maszyna o wadze 1,8 tony. Budżetowa wersja maszyny. Nie mamy kabiny, mamy tylko ten pałąk, który chroni nas przed wywróceniem. Z tymi wszystkimi normami europejskimi. Czyli zdecydowanie maszyna tańsza w zakupie. Tą maszynę możemy wybrać, jeżeli nie przeszkadza nam praca chociażby w takich warunkach jak i dziś. Natomiast jeżeli myślimy o pracy całorocznej, to wtedy wybierzemy maszynę z kabiną. Kabinową. I to jest stricte taka sama maszyna jak ta bez kabiny, czyli tylko są to tak zwane bliźniacze. Bliźniacze maszyny, tak? Mamy silnik 11,5 kW. Yanmara, mamy te same pompy, te same wydatki, te same parametry techniczne. Jaki wydatek pompy tutaj? Plus minus 40 litrów trzeba liczyć. Pompa 3-sekcyjna, bardzo sprawnie działająca. Czyli taki parametr pompy pozwala już pracować maszyną albo z wykorzystaniem wszystkich funkcji praktycznie jednocześnie. Tak, wspomożemy się trochę ręcznym gazem, dodamy obrotów silnika, zwiększymy przepływ na pompie i naprawdę i można się poruszać, przemieszczać i wykonywać ruchy ramieniem, kopiące, podnosić ramię, opuszczać ramię. Tutaj nie stanowi to jakiegoś tam dużego problemu. Mamy żółwia i zająca w tej maszynie, czyli też możemy szybciej się przemieszczać, takie na wprost pokonywać odcinki pomiędzy jednym placem budowy a drugim. W kuluarach żeśmy rozmawiali, że te maszyny, mimo tej najmniejszej wersji, ma już sporo rozwiązań takich bardzo ciekawych, tutaj konstrukcyjnych, jak na przykład zmienny rozstaw gąsienic. Do czego on de facto nam służy, albo do czego się przydaje? Maszyna 1,8 tony to jest maszyna, którą łatwo gdzieś tam przemieszczać. Tak? Możemy ją zapakować na przyczepkę, podpiąć do samochodu osobowego, przejechać na jeden plac budowy, rozładować, pracować, przejechać na drugi plac budowy. Zmienna geometria gąsienic, czyli możemy zwężyć tę gąsienicę na szerokość 880 mm. I to wykonujemy również z pozycji operatora. Tak, z pozycji operatora. To nam pozwoli na przykład przejechać przez jakąś ciasną bramkę, furtkę, dokładnie wykorzystać tutaj ten parametr. No bo na przykład takie maszyny, jak wiemy, możemy wykorzystywać w wielu miejscach, w wielu branżach, na przykład jako pomoc przy zakładaniu ogrodu. Na przykład.
Po przejechaniu przez tą furtkę, przez to ciasne miejsce, jak już znajdujemy się w takim dogodnym lokalizacji do wykonania pracy, rozszerzymy gąsienicę, zwiększymy jej stabilność. Możemy też poszerzyć lemierz mechanicznie. A no właśnie, bo jest takie narzędzie w tej maszynie jak lemierz. Tak. On jest takim elementem wielofunkcyjnym. On może nam przede wszystkim, czy nade wszystko służyć do stabilizowania maszyny, aby wykorzystać w pełni parametry kopiące koparki, ale może mieć też funkcje na przykład niwelujące teren, czyli równający teren. Można go wykorzystać również do zepchnięcia urobku w odpowiednie miejsce. Można też zakotwiczyć ten lemierz w ziemi, oprzeć się wygodnie, tak żeby pracować na jakimś zboczu, lekkim, pochyłym terenie, no i bezpiecznie wykonywać tą swoją pracę. Nie? Maszyna, z tego co widzieliśmy, może obracać się wokół własnej osi w 360 stopniach, czyli tak naprawdę mamy pełną manewrowość. Tak. W przypadku tej maszyny 1,8 tony, czy to kabinowej wersji, czy bezkabinowej, maszyna obróci się wokół własnej osi, nie kolidując jakby ze środowiskiem zewnętrznym. Tak. Okay. Czyli na szerokość po rozstawieniu gąsienic na szerokość 1280 mm, maszyna obróci się wokół własnej osi, nie zahaczając o nic zewnętrznego. Tak. Czyli możemy bez problemu pracować nią przy płocie, przy jakimś drzewie, wykorzystać maksymalnie swoje miejsce do pracy, tak, żeby się obrócić, przełożyć ten wykopany... Czyli ten obrót wykonuje po własnym obrysie. Tak, dokładnie tak. To są maszyny skierowane do firm właśnie, które zakładają ogrody, do jednoosobowych firm takich, które prowadzą taką działalność gospodarczą, budowlaną, przygotowują teren, kopią instalacje jakieś no właśnie, bo teraz tak, do czego można takie maszyny wykorzystać? Tak jak stwierdziliśmy, do prac ogrodniczych, czyli przy zakładaniu ogrodów, czyli realizacji projektów Bardzo modnym ogrodowych. tematem jest w tej chwili na przykład takie samowystarczalne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Tak? To też można taką maszyną wykopać odpowiednie rowy do położenia takiej instalacji. Są teraz dopłaty na zbieranie deszczówki, gdzieś te zbiorniki też trzeba osadzić w ziemi. To są takie maszyny i są też firmy, które kompleksowo zajmują się taką usługą. Wtedy one przyjeżdżają, kupują taką maszynę od nas i mają gotowe narzędzie pracy tak naprawdę. Nie? No nie wspominamy o tym, że można wykorzystywać taką maszynę do wykonywania wykopywania rowów pod różnego rodzaju instalacje, czy to wodne, czy kanalizacyjne, czy wodno-kanalizacyjne, energetyczne, melioracyjne, telekomunikacyjne. A dlaczego możemy wykorzystać te maszyny właśnie tam? A właśnie dlatego, że mamy różne możliwości doposażeń przede wszystkim w różne łyżki, bo tak pakietowo najczęściej co stosujemy, to jakie to są łyżki? Łyżka podsiębierna 30-50 cm. Mówimy o szerokościach. W przypadku tej mniejszej maszyny. W przypadku tych większych maszyn, czyli 2,8 tony, czy nawet 3,8 tony, to już mogą być szersze łyżki, 60 i 70, czy nawet łyżka skarpowa 1,20 m. Plusem tych maszyn naszych jest to, że mamy tam mocowanie mechaniczne bądź hydrauliczne w zależności w systemie Lenhoffa. Czyli to jest taki uniwersalny jakiś system mocowania. I na czym on polega? On polega na tym, że mamy zwymiarowaną, określoną przestrzeń do podłączenia tego sprzętu i zaletą tego jest, że 90% firm, które produkuje narzędzia, czy dostarcza narzędzia, mają zwymiarowane ten rozstaw tego momentu, gdzie chwyta się to narzędzie, tego całego ucha i jesteśmy w stanie bezproblemowo sobie dokupić dowolne narzędzie robocze, osprzęt. I to mało tego, różnych producentów. Nie musi tak być, że ktoś, kto nabył koparkę marki Lowol i nabył, nie wiem, 2-3 podstawowe elementy robocze tutaj od nas, że on musi kontynuować i uzupełniać ten asortyment elementów roboczych właśnie tej samej firmy, czy to u nas, tylko gdziekolwiek, aby spełniały te elementy, które zakupi, parametry właśnie tego mocowania, które wspominałeś. Mnogość wyjść hydraulicznych w tych maszynach na wysięgniku powoduje to rozszerzenie jeszcze bardziej szerokości i zakresu prac, bo możemy podłączyć wiertnicę, czy też młot hydrauliczny. To są takie elementy, które możemy zakupić, bądź też możemy je wypożyczyć. I tu znowu zaleta tego mocowania. Udajemy się do wypożyczalni sprzętu i prosimy o młot hydrauliczny do koparki.
takiej wadze, na takim mocowaniu. A to też jest bardzo fajna i słuszna uwaga z Twojej strony, no bo bywają prace czy zlecenia na prace, które wykonujemy dość często i powtarzalnie i w te narzędzia warto się już uposażyć bezpośrednio, ale możemy mieć zlecenia na takie prace indywidualne, specjalistyczne, w bardzo rzadkich okresach czasowych i wtedy warto pomyśleć nad wyposażeniem takiego, wypożyczeniem takiego narzędzia, a też nie zakupem. Dokładnie tak. Pytanko, na ten moment mamy 3 modele jakby dostępne, pomijając jeszcze w tym najmniejszej wersji tutaj model kabinowy i bezkabinowy, ale gabarytowo, wielkościowo to są 3 modele. Reasumując, to mamy tonażowo, jak to? Można by to określić w ten sposób, że mamy maszynę 1,8 tony w wersji kabinowej i 2-tonową w wersji kabinowej. Czyli, ale jest to bliźniacza maszyna. Bliźniacza maszyna, czyli jedna bez kabiny, druga z kabiną. Potem idziemy już w 2,8 tony, mamy tylko wersję kabinową, jest to maszyna o stałej geometrii gąsienic. Tutaj czyli tu już rozstawu nie regulujemy. Rozstawu nie regulujemy. Mamy tutaj kabinę, lemierz, troszeczkę bardziej rozbudowana maszyna, jeżeli chodzi o wnętrze, bo mamy też dotykowy wyświetlacz, którym sterujemy różnymi funkcjami. To czyli już ta maszyna się robi bardziej zaawansowaną. I mamy trzecią maszynę, to jest 3,8 tony. Już czyli największa na ten moment dostępna. Na ten moment największa, bardzo duża maszyna z największym wydatkiem hydraulicznym, z największym silnikiem i na przykład z klimatyzacją w opcji Klimatronic, czyli też tutaj ten komfort pracy zwiększamy. Wchodząc w parametry tej największej maszyny, tutaj wydatek oleju na pompach jak już uzyskujemy? 99 litrów nawet. A silnik mocowo? 12,5 kW. Czyli jest to zdecydowanie już wydajniejsza, mocniejsza maszyna od tych egzemplarzy mniejszych. I te maszyny możecie tutaj u nas na naszym placu sprawdzić, tak? Mamy tutaj takie miejsce, gdzie znajdujemy się pobojowiskach, taki plac manewrowy. W tle widać tutaj cały czas pracujące te maszyny. Tak, nasi koledzy tutaj złapali się za drążki sterownicze i gdzieś tam próbują te maszyny pod swoim kątem wykorzystać. Tak. Jak widać, tutaj mamy 2 operatorów, dosyć sprawnie gdzieś tam opanowali te elementy wyposażenia maszyny. Jedni będą łapali to szybciej, jedni będą troszeczkę wolniej. Zgodzisz się ze mną, że jest to kwestia praktyki. Tylko i wyłącznie. Czas tutaj gra naprawdę dużą rolę. Także zapraszamy do nas, do firmy Korbanek, do zapoznania się z ofertą, ale przede wszystkim do zapoznania się fizycznie z maszyną dzięki możliwości faktycznie popracowania. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, czy ta maszyna jest w stanie poradzić sobie z taką łyżką, z inną łyżką, mamy też szeroki asortyment łyżek. Do każdej z tych maszyn mamy przygotowane 3 rodzaje łyżek. Możemy je zapinać podsiębiernie, odsiębiernie, wszystko, czego sobie tak naprawdę klient zapragnie. Mamy tutaj teren taki, bym powiedział, dosyć wymagający, bo są mi tutaj i korzenie, jest trochę gruzu, ziemia jest dosyć ubita, sucha. Czyli stricte takie warunki, w jakich być może przyszłościowy nowy użytkownik będzie pracował, będzie tą maszynę wykorzystywał. Tak, można to sprawdzić, wtedy najlepiej przedzwonić do nas albo skontaktować się przez handlowca, że chcemy spróbować sobie tą maszynę, jesteśmy zainteresowani. My oczywiście podamy wszystkie parametry, podamy cenę, porozmawiamy najpierw, zrobimy krótkie przeszkolenie i można tutaj praktycznie bez większych ograniczeń przyjechać sobie i spędzić trochę czasu z tą maszyną, przekonać się do tego, przekonać się do tego, jak ona pracuje, z czym jest w stanie sobie poradzić, a z czym nie. Także też w tle tego filmiku widać, jak one pracują i z jakimi tutaj przyszło im się gdzieś tam zmierzyć różnymi zadaniami. Zapraszamy do odwiedzin naszej firmy i do popracowania fizycznie takimi maszynami, jak widać za nami. Zapraszamy.